Słuchajcie, jedziemy i zostało nam jeszcze dokładnie 100 km do granicy w Polsce. Przekraczamy ją w Kołbaskowie. Dla wytrwałych, którzy dotarli do końca tego filmu, zobaczą, jak mój pies się cieszy na nasz powrót, bo tym razem ona została w domu, a my jedziemy bez niej. A zazwyczaj to ona jest z nami. No zazwyczaj ona zawsze jest z nami, ale wyjątkowo tym razem jedziemy bez niej i wiemy, że za nami tęskni, jest w dobrych rękach. Ale radość tego psa będzie niesamowita. Fajnie dla tych, co lubią zwierzęta, są psiarzami. Pozdrawiam widzów, którzy kochają psy. No i co? Pies to dobry przyjaciel człowieka. Tu żeśmy właśnie przejechali przez most przed chwilą. No, także mamy jeszcze do domu jakieś 395 km. Droga na razie jest ok. Zobaczcie, tak wygląda droga do Polski. Zostało nam jeszcze jakieś 5 km do granicy. Tak się jedzie. Droga jest prawie że pusta. Tam pojedyncze samochody. 800 metrów. Jesteśmy w Dalej Polsce. prosto. I już przekroczyliśmy granicę. Jedziemy, zobaczymy, jak tutaj będzie. Ale nie wiem, czemu zawsze się Polski. No i nie wiem, bo jestem Polką i się cieszę strasznie. Także Dalej prosto. jedziemy dalej prosto, jak tu nawigacja nam sugeruje. Zobaczymy, jak to będzie z tą granicą. Także zwalniamy, przekraczamy w Kołbaskowie, jedziemy. No i co? Ani po tej stronie, ani po tamtej nic nie widać. Oni się ustawiają chyba na te kontrole bardziej wtedy, kiedy jest ten ruch. Piątek, kiedy najwięcej ludzi jedzie, i w poniedziałek niektórzy jeszcze wracają, albo w niedzielę wieczorem. Ale w niedzielę rano? To zobaczymy. No jak na razie ja tutaj nic nie widzę. Nic. Ani jednego samochodu. Także widzicie, do Polski może sobie wjechać każdy, kto chce. Nawet Hiszpan. No nie ma nikogo. Nikt tu nie stoi. No i benzyna jest wreszcie po 5,99, ale złotych. Niecałe 6 zł benzyna. A w Niemczech przy autostradzie 2,20 euro. 2,20 euro. Dopiero jak zjechaliśmy tam gdzieś do miejscowości, to benzyna była po euro 75, gdzieś tam indziej po euro 85, a tak przy autostradzie 2,20. No to w Polsce zobaczymy, może tu będzie jakaś kontrola. Nie, no nie ma nic. Jesteśmy w Polsce, jak na razie nikogo nie ma na granicy. Się zaczyna. No bo to może jeszcze podsumuję Niemcy, bo jak już będziemy z tych Niemiec wyjeżdżać, w Niemczech autostrady są bezpłatne, to wiecie. W Niemczech jest czysto, to też wiecie. W większości miejsc, toalet jest czysto, miasteczka są czyste, wsie są czyste, zadbane. Może ktoś się ze mną nie zgodzi, bo są miejsca, gdzie jest brudno, ale jeżeli ktoś nie przejeżdżał przez Hiszpanię i zobaczył na przykład toalety w Hiszpanii, no na stacjach benzynowych są ok, powiedzmy ok. Daleko im do tych niemieckich, na stacjach benzynowych, na tych, gdzie tam są, gdzie jest ktoś, kto je sprząta. To pod tym względem Niemcy są perfekcyjne, jeżeli chodzi o czystość, a Hiszpania niestety nie jest. Przy drogach i w toaletach to już nawet zapomnijcie, żeby było czysto. Śniadanie w Hiszpanii zaoferują Wam za 10 euro w hotelu dobrym i to śniadanie będzie się składało tak: z soku pomarańczowego, z dobrej kawy, z jednego tosta, jedno masełko dostaniecie i do tego drzemik albo miodzik, albo rogalik, jak to woli. Tymczasem w Niemczech za 11 euro, czy za 12, poczekaj, bo jeszcze zależy. Jeżeli to będzie śniadanie takie podane Wam do stolika, no to będzie jakieś 11-12 euro. Smaczne, pyszne śniadanie. Jeżeli to będzie w formie bufetu,
czyli wiecie, no to już wiadomo, możesz więcej zjeść albo mniej. To będzie 14 euro. W tym hotelu czterogwiazdkowym było 14 euro to śniadanie. I to śniadanie to jest po prostu full wypas. Elegancko podane. Dobrej jakości wędliny. Wspaniałej jakości sery. Nie mówiąc już o deserach. Zresztą jak oglądaliście mój film, to widzieliście, bo to nagrałam. Ja po prostu w Hiszpanii rezygnuję ze śniadania, bo to śniadanie, wiecie, to szkoda 10 euro, na dwie osoby 20 euro, to szkoda, to już lepiej gdzieś tam po drodze się zatrzymać i kupić sobie tą bułkę za 5 euro, w której będzie jakaś wędlina, jakiś ser i facet się tym naje, że tak powiem, a tym jednym rogalikiem to zapomnijcie, za 10 euro za tą kawę. Kawę robię swoją, także mam ulubioną swoją kawę, więc nie ma problemu. Także u Niemca śniadanie warto kupić, bo oni naprawdę gościnnie to robią i to jest tak naprawdę super. Żeśmy parę razy w Niemczech jedli śniadanie, to jest naprawdę, to jest coś niewiarygodnego. Nawet tutaj na tej stołówce w Niemczech, na ten szwedzki stół, to pani się mnie pytała, jaki chleb bezglutenowy chce, jakie bułki, czy ziarniste, czy białe. Ja powiedziałam, że pełnoziarniste i takie bułki smaczne mi podali do tego śniadania, że to po prostu nie wiem, skąd oni je wzięli. Coś niebywałego. A w Hiszpanii kiedyś poprosiłam o bułki bezglutenowe, to mi dali, wiecie, taką mrożoną bułkę, która była już rozmrożona, ale była zimna i dali mi to w worku, nawet nie wiedząc, że to trzeba było zapiec. I jak ja miałam to jeść? Właśnie w tym hotelu Tramuntana zawsze gdzie zostajemy, więc oni się mnie pytają, czy ja chcę śniadanie. Nie chcę ich śniadań. Nie chcę ich zamrożonej białej bułki z byle jakiego pieczywa, słuchajcie, gdzieś tam mrożonego. A u Niemca to się zawsze dobre jedzenie dostanie i naprawdę to jest wszystko wysokiej jakości i podane z sercem. Oni są gościnni, tak jak my. Oni to robią porządnie. Także śniadanie u Niemca warto zjeść. Wiecie, w podróży się tam je jakieś kanapki na stacjach i tak dalej. We Francji można na przykład bardzo smaczne kupić kanapki na stacjach benzynowych. Po prostu też nagrałam jeden film i aż cieszy oko, w jaki sposób oni mają to wyeksponowane. Także Francja też ma dobre jedzenie i dobre bułki są smaczne i w ogóle. Ale Francja jest droga. No, Francja jest droga. Za taką bułeczkę dobrą to trzeba zdychę zapłacić. 10 euro co najmniej. No, ale u Niemca za te 14 ten bufet luksus. Naprawdę to jest aż przyjemnie popatrzeć. Tam nawet drzemik jest w słoiczku takim malutkim, porcyjka włożona elegancko. A u Hiszpana będzie taki, wiecie, plastikowy kwadracik, tam drzem najgorszej jakości. To będzie jakaś marmolada, nie wiem co to w ogóle jest. A u Niemca to będzie naprawdę dobrej jakości marmolada, albo jakiś dżem, albo no coś dobrego. Także u Niemców warto zapłacić za te śniadanie. A ci, co jeżdżą przez Niemcy i jedzą te śniadania, to wiedzą, się zgodzą ze mną. Także to są pozytywne moje skojarzenia z Niemczech, oprócz tych autostrad zapchanych, ale to zależy, jak sobie drogę wybierzecie. Dzisiaj mamy drogę tak. Jedziemy na Szczecin. No i szerokiej drogi na nas. Zaraz będziemy zbliżać się do takiego fajnego mostu. I jeszcze 80 km mamy do granicy. No i zobaczymy, jak to będzie z tymi kontrolami Tą stronę do Polski. Czy będą kontrole jakieś? No wiecie, niedziela jest, no to może być spokój na granicy. Zobaczymy. My mamy hiszpańską rejestrację, także może Hiszpanów nie będą zatrzymywać. Dojechaliśmy do domu. Słuchajcie, już psa mojego słychać. Molly! Ojej! Ojej! Molly! Molly! Oh, I'm so happy. We're so happy. Oh yeah.
To jest taki cieszy. To jest. Kto to? Słuchajcie, kochani, nie było mnie tylko 2 tygodnie, ale mi tutaj sałata narosła taka piękna. Tutaj wyrywałam tą rzodkiew, bo ona po prostu już tak narosła. Tutaj dzisiaj też całą wyrywałam sałatę do obiadu. Już po prostu całe główki się tutaj wiążą tej sałaty. A tutaj mam rzodkiew na dworzu i ona oczywiście lepiej wyszła niż tam w szklarni, bo ona tam poszła w liście, a tutaj poszła w korzeń. Także fajna jest. No i będę musiała to wszystko popielić, bo po prostu zielsko wyszło wyżej niż... Tu mam marchewkę z Fuerteventury, już wyszła. No chyba ta wilgoć tutaj się lepiej trzymała, tam gdzie była wyrwana. Te zielsko to ona taka wysoka nie wyszła. Tu mam ogórki. Tu mam koper. Nie wiem, jakieś żółknie, coś się z nim dzieje. No i tutaj mam też ogórki i pomiędzy tym jest zielsko, także dużo roboty mnie czeka. Tu widzę, że schnie mój koper. Nie wiem, czy to jakaś choroba. Bureczki już też tutaj dosyć fajnie rosną. Gdzie niegdzie słabo. Tu są 2 krzaczki. I już są pomidory. Słuchajcie, no 2 tygodnie, 2,5 tygodnia i już są pomidory. Ale niespodzianka.